Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Dzisiaj kolejny filmik diagnostyczny i ponownie o tak naprawdę, nazwijmy to, nietypowej diagnostyce. No bo najczęściej, jeśli słyszy się słowo diagnostyka, człowiek ma na myśli, nie wiem, badania palpacyjne, może dorobienie jakichś markerów z krwi w laboratoriach, badania obrazowe. Natomiast jak mówiłem w poprzednim filmiku, który znajdziesz tutaj, jak analizować płytkę paznokciową pod kątem różnego rodzaju schorzeń i problemów, diagnostyka to jest dużo szersze pojęcie. I bym powiedział, że taka ciekawa część diagnostyki to jest właśnie czytanie z człowieka między innymi, czyli z tego, co choćby widać na jego skórze, jak zachowują się jego paznokcie, włosy, ale dzisiaj również będzie o tym, co słyszy, bo sam filmik będzie właśnie o szumach usznych i co one mogą oznaczać. Same szumy uszne dotykają, patrząc na statystyki, nawet do 15% całej populacji, co jest olbrzymią liczbą. I trzeba właśnie mocno podkreślić, to będzie oczywiście sedno tego filmiku, że te szumy uszne to nie jest coś, co zdarza się od tak sobie najczęściej. Może w niektórych kontekstach, w niektórych sytuacjach, co też będę omawiać, a bardzo często coś sygnalizują. Ja zawsze lubię sobie to wizualizować w ten sposób, że to są jak czujniki dymu gdzieś tam w mieszkaniach w Stanach Zjednoczonych. W momencie, w którym słychać to pikanie, tak, że i człowieka zaczyna to denerwować, tak, oczywiście powinno denerwować, jeśli odbywa się to właśnie przecież w naszej głowie, w naszych uszach, to jest to sygnał alarmowy najczęściej. Coś się dzieje w organizmie, coś jest nie tak, bo inaczej tych szumów usznych by nie było. I w tym filmiku chciałbym właśnie pokazać, przejść przez większość, prawdopodobnie coś pominę, ale postaram się przejść przez większość przyczyn różnego rodzaju powstawania szumów usznych. Łącznie z rodzajami szumów usznych, bo tych szumów usznych nie ma jednego rodzaju, jest parę, nazwijmy to, podtypów i szczególnie właśnie jest taki jeden, który dosyć często pojawia się przy różnego rodzaju kłopotach, między innymi z układem sercowo-naczyniowym, przy miażdżycy, niepełnym przepływie krwi przez tętnicę, więc szczególnie na tym chciałbym się skupić w tym odcinku. Przez niektóre inne przyczyny, takie bym powiedział, jak choćby wypadki samochodowe, czy na przykład szarpnięcie, tak zwany whiplash głową podczas wypadku, tutaj nie ma dużo do omawiania, ale szczególnie właśnie jeśli chodzi o różnego rodzaju choroby metaboliczne, choroby układu sercowo-naczyniowego, skupi się bardzo mocno na tym, jakie szumy pojawiają się wtedy, no i właśnie jak reagować w takich przypadkach. Filmik, muszę podkreślić, jeszcze nie będzie się specjalnie skupiać na tym, jak eliminować te szumy uszne. Będę gdzieniegdzie wspominać w określonych sytuacjach, że jeśli to jest przyczyną, jak jakiś konkretny powód wywołania szumów usznych, to oczywiście eliminacja tej przyczyny, choćby jakiegoś niedoboru, jest w stanie wyeliminować je. Natomiast, żeby było jasne, nie jest to filmik stricte, jak się tego pozbyć. Mimo że to nie jest, nazwijmy, popularny sposób diagnostyki, to jest to bardzo, uważam, efektywny, jeśli bierzemy pod uwagę całościowo pacjenta, sposób diagnostyki, bo naprawdę jest w stanie nam powiedzieć sporo a propos tego, co dzieje się w człowieku poza, no właśnie, choćby gdzieś tam cyferkami czy numerkami, jeśli chodzi o badania laboratoryjne. A skoro mówimy o uszach, to kto ma uszy, niech słucha, bo sponsorem tego odcinka jest Mięsna Paczka. Mięsna Paczka, jeśli jeszcze nie słyszałeś, jest dostawcą mięsa z certyfikowanych, ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie, jak zawsze powtarzam, hodowla odbywa się tak, jak odbywać się powinna po Bożemu. Nie ma używanych antybiotyków na absolutnie żadnym etapie hodowli, nie są używane żadne boostery wzrostu. Tym samym mamy gwarancję, że mięso, które trafia do naszego domu, jest najwyższej możliwej jakości. Jeśli jeszcze nie korzystałeś z Mięsnej Paczki, to działa na bardzo prosty sposób. Wchodzisz na stronę Mięsnej Paczki, wybierasz paczkę, która zasmakowała Ci wzrokowo, wizualnie, a jeśli nie widzisz nic dla siebie, możesz skompletować własną paczkę ze wszystkich produktów, które są dostępne w sklepie. Punkt drugi, wybierasz, gdzie taka paczka ma dojechać. Punkt trzeci, słyszysz łagodne pukanie do drzwi, bo to właśnie kurier dostarczył Twoją mięsną paczkę. I ona jest świetnie zabezpieczona, jest tam warstwa izolacyjna, wszystko jest zmrożone suchym lodem, więc świeżość produktu jest bardzo wysoka, można od razu przełożyć go do zamrażarki i wyjąć, kiedy tylko będzie czas albo ochota ugotować coś dobrego sobie albo swoim bliskim. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś u Mięsnej Paczki, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Jeszcze raz dzięki Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka i
Lecimy dalej. Zacznijmy jak zawsze od podstaw, czyli klasyfikacji szumów usznych. Pierwszy rodzaj i najczęściej występujący również szumów usznych to są szumy uszne subiektywne, bo słyszy je tylko i wyłącznie pacjent, nie da się ich w żaden sposób subiektywnie zmierzyć. Często bywa tak, że jeśli ty jesteś osobą właśnie, która odczuwa takie szumy uszne, to możesz być przyzwyczajony do tego stopnia, że nawet nie informujesz o tym specjalistę, który przeprowadza wywiad medyczny. Tak? Czyli przechodzisz z jakimiś kłopotami i zapominasz o tych szumach usznych, bo w sumie jest to już od jakichś 5-10 lat i człowiek się przyzwyczaił. Tak po prostu najzwyczajniej w świecie jest. Więc warto pamiętać, żeby samemu starać się informować o tym lekarza choćby. Natomiast oczywiście też wiedząc o tym, dobrze, żeby lekarz się pytał, czy takie szumy są potencjalnie odczuwalne. Więc różnego rodzaju właśnie szumy, buczenie, piski, różnego rodzaju huki w uchu. To są takie dźwięki charakterystyczne dla tego subiektywnego szumu usznego. Drugim rodzajem jest szum uszny obiektywny i co ciekawe, jest to coś, co można obiektywnie zmierzyć choćby stetoskopem. Więc są to różnego rodzaju takie na przykład kliknięcia albo dudnienie, które jeszcze raz jest obiektywnie mierzalne. Kolejnym rodzajem szumów usznych są tak zwane szumy uszne tętniące. I tak naprawdę one będą najważniejsze, jeśli chodzi o ten filmik, ponieważ one same w sobie są poniekąd niepokojącym właśnie symptomem, który można uwzględnić w całościowej diagnostyce tego, że coś może być nie tak, choćby właśnie z układem sercowo-naczyniowym. I w nazwie jakby tego szumu usznego, szum uszny tętniący, jest ukryta tajemnica, jak on brzmi. To jest po prostu tętno pulsu, tak? Czuć po prostu niejako puls w uchu. Jeśli rzeczywiście mocno, na przykład tak się gdzieś siedzi i stoi, słychać taki rodzaj tętnienia, tak jak mówię, jest to potencjalnie mocno niepokojące. Do czego dojdę dalej. Ostatnim takim podziałem jest szumy uszne tonalne versus nietonalne. Tonalne to jest najczęściej określona jakaś częstotliwość, czyli na przykład może być choćby jakiś pisk o konkretnej częstotliwości. Te nietonalne są często różnego rodzaju właśnie mieszaniny, czyli najpierw może być jakiś pisk, potem jakiś zwykły szum, potem jakieś dudnienie, czyli w sumie dokładnie tak, jak sama nazwa przekazuje. Tak, mamy tonalne, mamy jakiś ton i nietonalne. Ten ton, jakby konkretny, częstotliwość nie jest łatwa do uchwycenia. Jako że najczęściej występujący rodzaj szumu usznego to szum uszny subiektywny, to warto jeszcze wspomnieć, że mierzalność jakby tego, jak te szumy uszne się zmieniają, czy pogarszają się, czy na przykład zmniejszają się, są mierzone przy pomocy różnego rodzaju kwestionariuszy. Kiedyś najpopularniejszy to było tak zwany tinnitus, bo tinnitus to jest ta ładna nazwa właśnie na szum uszny, Tinnitus Handicap Inventory. Natomiast obecnie jest tak zwany TFI, najbardziej popularny, to jest jakby można powiedzieć taka udoskonalona wersja tego poprzedniego THI. Ta nowa wersja TFI to jest właśnie Tinnitus Functional Index. W tym kwestionariuszu jest 25 pytań, one są właśnie chyba, jeśli nie będziecie mieli punktowane maksymalnie do 4 punktów każde z nich. I uznaje się, że jakaś znaczna zmiana, jeśli chodzi o odczuwanie po prostu nasilenia tych szumów usznych, będzie zachodziła, kiedy będzie zmiana o więcej niż 13 punktów w dowolną stronę. Tak? Czyli i jeśli chodzi o zaostrzenie, i jeśli chodzi o złagodzenie tych szumów usznych. Sama charakterystyka kliniczna szumów usznych jest następująca. Sam przebieg może być albo łagodny, albo ciężki. Łagodny jest kiedy po prostu najczęściej nie zwraca się uwagi na ten szum uszny, czy jakoś tam towarzyszy. Raz może go zauważymy, raz nie. Natomiast te ciężkie formy będą tak naprawdę paraliżować normalne funkcjonowanie. Często ciężko jest zasnąć, bo cały czas to słuchać ciężko się jest na czymkolwiek skupić. Może występować albo jednostronnie, albo obustronnie. Jeśli chodzi o samo występowanie dźwięków, to albo może rzeczywiście występować jakby w ucho. Niektórzy mówią, że dźwięki te pojawiają się jakby w głowie. I jeśli chodzi o samo wystąpienie, to może być ono nagłe, albo dużo częściej będzie ono stopniowe, czyli na początku jest niskie natężenie i będzie z czasem potencjalnie stopniowo się zwiększać. Pierwszym i bardzo częstym powodem występowania szumów usznych jest starzenie się. Co to znaczy starzenie się? Mniej więcej od 40 roku życia, idąc oczywiście w górę z każdym kolejnym rokiem, może być tak, że te szumy uszne będą się pojawiać i mogą się nasilać.
Powody tak naprawdę, przynajmniej najczęściej podaje się w literaturze naukowej, nie są znane. Są oczywiście, że tak powiem, takie bieżące jakieś hipotezy, natomiast nie będę ich omawiać, bo nie wydaje mi się aż tak istotne dla tego filmiku. Mówiąc ogólnie, jest to raczej powiązane po prostu ze zmianami degeneracyjnymi samego aparatu słuchu. Dochodzi m.in. do mikrouszkodzeń komórki rzęsatych w ślimaku. To jest właśnie jedna z takich bieżących hipotez. Także jest to jednocześnie, bym powiedział, powód, który tak naprawdę anuluje użyteczność samego szumu usznego subiektywnego, nie tego tętniącego, o którym będę dużo więcej mówić w diagnostyce, no bo cóż, każdy prędzej czy później się starzeje, też Rubikon przekroczyłem dopiero co 40, więc te szumy uszne mogą po prostu jak najbardziej normalnie pojawiać się jeszcze raz jako naturalna część starzenia się. Kolejny powód jest dość prozaiczny. Długotrwała ekspozycja na hałas. Nie chodzi tylko na przykład o koncerty, różnego rodzaju głośne przedstawienia. Chodzi między innymi o długotrwałe słuchanie muzyki relatywnie głośno na słuchawkach. Ja na przykład zauważyłem to u siebie, odkąd pamiętam po prostu od wieku nastoletniego odjeżdżam na różnego rodzaju koncerty rockowe, metalowe. Zdecydowanie szumy uszne pojawiają się. Nie jest to nic, co by działało w jakikolwiek sposób paraliżująco na moje życie. Najczęściej tego nie zauważam, ale zdarza się, że rzeczywiście te szumy uszne są zauważalne. Także jeśli zauważyłeś u siebie to, że jeszcze raz starzejesz się, albo lubisz muzykę, słuchałeś głośno muzyki, to są potencjalnie właśnie czynniki, które mogą wpływać na to, że jeszcze raz, ten aparat słuchu nie jest już po prostu pierwszej jakości, coś tam się dzieje nie tak, jakieś zmiany degeneracyjne następują. Kolejną przyczyną jest zatkanie przewodu słuchowego. Mogą to być takie powody jak choćby wlanie się jakiegoś płynu do ucha, może być to oczywiście woda, zbyt duża ilość woskowiny w uchu albo obecność jakiegoś ciała obcego. Wszystko to będzie sobie wpływać na zmianę ciśnienia w uchu i tym samym może doprowadzać do szumów usznych. I tym samym jest to oczywiście już jeden z takich pierwszych jakichś tutaj tipów, wskazówek a propos tego, co można zrobić, żeby przynajmniej postarać się wyeliminować taką przyczynę. Warto zacząć po prostu od dobrego przeczyszczenia ucha, jeśli mamy wątpliwości. I dodatkowo, jeśli jeszcze raz te szumy uszne subiektywne są dosyć upierdliwe. Również stany zapalne ucha, szczególnie takie, gdzie będzie pojawiał się jakiś wysięg, będą również powodować potencjalnie szumy uszne. Więc dalej będziemy mieć otosklerozę. Otoskleroza jest to choroba, która ma podłoże, nazwijmy to genetyczno-hormonalne. Ona najczęściej będzie występować u kobiet między 20 a 40 rokiem życia i będzie polegać na nieprawidłowym wykształcaniu się jednej z kosteczek słuchowych, ale przede wszystkim jednej konkretnej kosteczki słuchowej strzemiączka. I nieprawidłowy wzrost tej kosteczki będzie prowadzić do postępującej utraty słuchu. Towarzyszy właśnie temu często szum uszny. I warto ogólnie wspomnieć też a propos tego, można nawiązać do tej części, gdzie mówiłem, że ekspozycja na długotrwały hałas również doprowadza do szumów usznych, że ogólnie właśnie szumy uszne mogą bardzo często towarzyszyć przynajmniej częściowej utracie słuchu. Często są to w jakiś sposób towarzyszące symptomy, połączone ze sobą. Kolejny powód, na szczęście rzadki, to tak zwany nerwiak akustyczny guz, który będzie występował na nerwie tak zwanym przedsionkowym, który będzie prowadził z ucha wewnętrznego do mózgu. To jak najbardziej jest w stanie również powodować mocne szumy uszne. Natomiast jeśli chodzi o klasyki, czyli coś, co trochę osób dotyka, widziałem już wiele komentarzy na ten temat, to jest choroba Meniera, która będzie objawiała się przede wszystkim właśnie mocnymi zawrotami głowy, którym często będzie towarzyszyć szum uszny. Ogólnie tym mechanizmem patofizjologicznym, który będzie, że tak powiem, dyrygować chorobą Meniera jest wzrost ciśnienia endolimfy w błędniku, który będzie ten wzrost ciśnienia rozszerzać strukturę błędnika. Błędnik zaczyna szaleć, nie bardzo wie, co się dzieje. No właśnie, zaczynają pojawiać się zawroty głowy, nudności, mogą pojawiać się wymioty i takim na pewno bardzo charakterystycznym objawem są właśnie te symptomy, które opisałem i one trwają od 20 minut, mogą nawet trwać do paru godzin. Słyszałem o przypadkach, że nawet mogą praktycznie całą dobę trwać. Jest to więc absolutne piekło. I ponieważ mówimy tutaj o wzroście właśnie ciśnienia endolimfy, no to właśnie też będzie dosyć charakterystyczne uczucie takiego wypełnienia uchu. Często może towarzyszyć znaczne upośledzenie stopnia
funkcjonowania samego słuchu. No i oczywiście jeszcze raz podkreślę, szumy uszne, chociaż tutaj szumy uszne są wtórne do choćby tych symptomów zawrotów głowy. Kolejny powód to tak zwane łagodne, napadowe, położeniowe zawroty głowy. I jak sama nazwa jednostki sugeruje, chyba nie będzie tutaj dla Ciebie zaskoczenia, będzie to schorzenie objawiało się łagodnymi napadami zawrotów głowy. One trwają od paru sekund do mniej więcej minuty. Ja ogólnie niesamowicie doceniam kreatywność po prostu tych wszystkich geniuszy, którzy przez stulecia wymyślali właśnie jak zdiagnozować określane schorzenie. Wiadomo oczywiście, że taki renesans różnego rodzaju testów to jest ostatnie 100 lat, ale nawet kiedyś wykazywano się niesamowitymi, powiedział, kreatywnymi pomysłami, żeby móc zdiagnozować daną chorobę. Mamy do czynienia tutaj z testem tak zwanego Dixa-Hallpike'a i on polega na tym, że kiedy siedzimy, gwałtownie kładziemy się i jednocześnie przesuwamy głowę w bok. I występowanie zawrotów głowy i drgania gałek ocznych dają nam pozytywny wynik stwierdzający właśnie te łagodne, napadowe, położeniowe zawroty głowy. One same w sobie raczej nie towarzyszy im często szum uszny, ale może. Więc tutaj z kolei, jeśli założyłeś u siebie takie zawroty głowy plus szum uszny, to przynajmniej możesz potencjalnie wiedzieć, że jeśli nie zostałeś zdiagnozowany do tej pory, że mamy do czynienia z tą jednostką chorobową. Kolejne 3 powody to m.in. przewlekły katar, alergie, co no cóż, jest ze sobą nierozwiązalnie połączone oraz zdarza się, że również przerost migdałka gardłowego. Kolejny powód to bruxizm, czyli zacieranie, pocieranie i zaciskanie szczęki, pocieranie tych zębów, szczekotanie, klekotanie. Nie będę omawiać przyczyn, ich jest sporo. Może być to m.in. stres uświadomiony i nieuświadomiony. Niektóre leki są w stanie to powodować, zaburzenia funkcjonowania układu dopaminergicznego. Powodów jest sporo, natomiast ogólnie bruksizm może być potencjalnie jedną z przyczyn. Kolejnym powodem będą ogólnie, mówiąc szeroko, wady zgryzu. Kolejnym samo zaciskanie szczęki, co no właśnie znowu będzie pojawiać się nie jako bezwiednie w sytuacjach stresowych. Sam często zauważam u siebie, że kiedy coś się dzieje, patrzy się intensywnie gdzieś tam w ścianę, czy na sytuację stresogenną, nazwijmy to, i mam niesamowicie zaciśniętą szczękę. Urazy odcinka szyjnego kręgosłupa, czyli coś, o czym mówiłem na początku. Po angielsku się to właśnie nazywa whiplash injury, czyli jakby takie kontuzja, jak trzaśnięcie bicza, kiedy ten odcinek właśnie szyjny kręgosłupa idzie do przodu w przypadku na przykład wypadku. Wszystkie te przyczyny, o których teraz mówimy, one mają to do siebie, że będzie potencjalnie napięcie, które może być przeniesione po prostu na struktury ucha i właśnie może objawiać się to między innymi, oczywiście nie tylko, między innymi szumami usznymi. Przechodzimy do najbardziej wartościowego szumu usznego, jeśli chodzi oczywiście o wartość diagnostyczną, mianowicie do tych właśnie szumów usznych tętniących. Charakterystyka jest dosyć prosta. Nie ma tutaj jakiegoś pisku konkretnego, nie ma stricte szumu, dudnienia. Będziemy słyszeć albo rzeczywiście tętnienie, tak jakbyśmy słyszeli puls, albo na przykład szum jako przepływ krwi, jakbyśmy czuli, że ta krew płynie, to jak czasami na przykład przystawi się sobie muszelkę do ucha. Przede wszystkim takim głównym powodem może być nadciśnienie tętnicze. Zwiększa się wtedy turbulentność przepływu krwi i może ona objawiać się właśnie w ten sposób. Tym samym, jeśli zauważyłeś u siebie te szumy uszne tętniące i dawno nie mierzyłeś ciśnienia, polecam jak najszybciej to zrobić i również zalecić to Twoim bliskim, jeśli słyszałeś, że ktoś właśnie potencjalnie narzekał na takie denerwujące, tętniące szumy uszne. Chociaż ogólnie różnego rodzaju malformacje tętniczo-żylne również mogą objawiać się w ten sposób, nawet przetoka tętniczo-żylna. Co jeszcze z takich poważnych rzeczy, rozwarstwienie tętnicy szyjnej również może objawiać się tymi szumami usznymi tętniczymi. Jeśli chodzi o kolejne powody, mamy też powody fizjologiczne. Może to być ciąża, może to być gorączka, może to być aktywność fizyczna. Oczywiście wtedy jak najbardziej słyszenie własnego tętna jest uzasadnione. Natomiast wracając do tych powodów bardziej patologicznych, to będzie się pojawiać w przypadku anemii, będzie pojawiać się w przypadku znowu stresu, chociaż stres to jest cała osobna kwestia, którą jeszcze będziemy sobie omawiać. Oraz dodatkowo może pojawiać się w przypadku nadczynności tarczycy. A jeszcze zapomniałem, warto wspomnieć, że ogólnie zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego również może objawiać się tymi szumami usznymi. Natomiast wracając właśnie do samego tego szumu usznego tętniącego,
trzeba być szczególnie bardzo wyczulonym na to, kiedy on pojawi się nagle, czyli wcześniej go nie było, oczywiście po eliminacji tych czynników fizjologicznych, czyli jeszcze raz choćby wysiłek fizyczny, tak, czy gorączka, czy ciąża. Jeśli nagle pojawia się taki właśnie tętniący szum uszny, szczególnie jeśli on jest jednostronny i będą towarzyszyć mu potencjalnie inne symptomy, na przykład mogą być kłopoty z widzeniem, mogą być zawroty głowy, to powinno być niepokojące, to właśnie może być sugerować między innymi, że dopływ krwi po jednej stronie jest ograniczony i to powinno być automatycznie powodem, żeby przejść się do lekarza i zrobić porządną diagnostykę. Pełen wykaz literatury oczywiście będzie jak zawsze przypięty w pierwszym komentarzu pod filmikiem. Nie chcę się zbytnio rozwodzić tutaj na temat badań, natomiast oczywiście wspomnę o paru z nich. Żeby było jasne, korelacje, które na przykład będą pokazywać różnego rodzaju badania kohortowe, które będę cytować, nie są niesamowicie duże, natomiast dosyć jednoznacznie, patrząc na stopień replikacji tych badań, pokazują, że te szumy uszne tętniące jak najbardziej powinny być traktowane poważnie, jeśli chodzi o właśnie rozpoznawanie różnego rodzaju kłopotów z układem sercowo-naczyniowym. Mieliśmy na przykład taką dużą kohortę w jednym z badań, ponad 17 000 osób. Tam wyszło, że niski poziom intensywności szumów usznych był istotny statystycznie powiązany z nadciśnieniem oraz zawałem serca. Brak był powiązania między stopniem uciążliwości szumów a chorobami układu krążenia. W kolejnym badaniu szum uszny był powiązany z kilkoma chorobami układu sercowo-naczyniowego, nawet po uwzględnieniu czynników zakłócających, czyli wiek, status społeczno-ekonomiczny, czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Wskazano na pozytywną korelację szumów usznych z migotaniami przedsionków, chorobami tętnic obwodowych, chorobą wieńcową oraz, uwaga, jakąkolwiek chorobą sercowo-naczyniową. Kolejną olbrzymią kategorią są tak zwane substancje ototoksyczne, czyli toksyczne dla słuchu, dla aparatu słuchowego. I zanim przejdę stricte do leków, które będę odczytywać, żeby potencjalnie można było, jeśli bierzesz któryś z tych leków, zauważyć, tak, i stworzyć to powiązanie, bo zauważyłem, bardzo często mnóstwo osób nie wie, że szczególnie wiele rodzajów antybiotyków ma działanie ototoksyczne i może właśnie powodować występowanie tych szumów usznych. Natomiast zanim do tego przejdę, warto wspomnieć, że ogólnie w całym mnóstwie badań są pokazywane pozytywne korelacje między również używkami, czyli paleniem, kawą i spożywaniem alkoholu, a występowaniem szumów usznych. Nie o to chodzi, że używki te same w sobie są ototoksyczne, natomiast są to po prostu stresogeny, substancje, które będą zwiększać poziom stresu w organizmie i tym samym będą poprzez ten mechanizm przyczyniać się do nasilenia, najczęściej nawet nie powodowania nasilenia szumów usznych, jeśli one już występują. Wyjątkowo nie dam ciekawostki, bo zawsze po prostu do każdego filmiku wrzucam ciekawostkę jakąś, która jest powiązana z danym tematem, tylko umieszczę pełną listę tych leków ototoksycznych w komentarzu, żeby można było jeszcze raz na spokojnie rzucić okiem po prostu, czy przypadkiem leki, które bierzesz albo brałaś, albo brałeś, nie wpłynęły negatywnie właśnie na twój aparat słuchowy, bo zdarza się to częściej niż ludzie potrafią sobie wyobrazić. Zaczynamy od popularnej grupy antybiotyków, czyli aminoglikozydy. Najsilniej udokumentowane ototoksyczne działanie ma gentamycyna, streptomycyna, tobramycyna, amikacyna i neomycyna. Również stosowana miejscowo, czyli w kroplach. Idąc dalej, będziemy mieć diuretyki pętlowe. Furosemid, bumetanid, etakrynowy kwas, zwłaszcza w dużych dawkach dożylnych, mogą powodować odwracalny lub trwały ubytek słuchu, zwłaszcza jeśli są łączone z innymi lekami ototoksycznymi. Idąc dalej, mamy klasyk, leki przeciwnowotworowe, czyli cytostatyki. Cisplastyna jest bardzo silnie ototoksyczna i również bardzo często używana. Karboplatyna często powodują obustronny trwały niedosłuch odbiorczy, zwykle zaczynający się od wysokich częstotliwości. Dalej mamy kolejny rodzaj antybiotyków, kolejną grupę antybiotyków, czyli makrolidy, erytromycyna. Duże dawki dożylne są w stanie mieć taki efekt ototoksyczny. Azytromycyna rzadko, ale jak najbardziej się zdarza. Jak w przypadku makroidów przynajmniej ten efekt jest najczęściej odwracalny. Dalej mamy leki przeciwmalaryczne, chinina i chlorochina. Mogą powodować na same siebie również szumy uszne poza ubytkiem słuchu. Potem mamy salicylany, czyli m.in. duże dawki aspiryny, w dużych dawkach, czyli powyżej 6-8 gramów
na dobę są w stanie mieć efekt ototoksyczny, powodować szumy uszne. Najczęściej są to, na szczęście, zmiany odwracane. Inne możliwe leki ototoksyczne to vancomycina, głównie w skojarzeniu z aminoglikozydami, metronidazol, rzadko, ale są odnotowane przypadki otoksyczności. Leki przeciwpadaczkowe, fenytoina na przykład. Nie są to częste przypadki, ale zdarza się. I leki stosowane miejscowo do uszu zawierające neomycynę lub gentamycynę. Jak to w medycynie bywa, są różnego rodzaju czynniki, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo występowania ototoksyczności leków. Może być to ogólnie dysfunkcja nerek, niewydolność nerek, bo wtedy gorzej po prostu organizm będzie wydawać te leki. Stosowanie długotrwałe tych leków ototoksycznych, wcześniejsze już jakieś kłopoty ze słuchem, wiek starczy, no i oczywiście łączenie leków, które mają działanie ototoksyczne. Czyli jeśli jeden ma takie działanie i drugie, to szansa na to, że rzeczywiście ototoksyczność wystąpi, jest już dużo większa. Kolejnym absolutnym klasykiem jest występowanie szumów usznych, uwaga, w niedoczynności tarczycy. Chyba najbardziej taka szokująca statystyka, która gdzieś mi tam mignęła, w którą do tej pory, szczerze mówiąc, aż ciężko jest mi uwierzyć, dlatego też ją cytuję, żeby po prostu zobaczyć, co wy o tym sądzicie, że nawet do 40% osób z niedoczynnością tarczycy może mieć różnego rodzaju szumy uszne, ale ogólnie nawet w skrajnych przypadkach kłopoty ze słuchem. I oczywiście tych znowu mechanizmów jest dużo, ja nie będę ich wymieniać. Jedna z takich rzeczy, która się wymienia, to jest mikroangiopatia, czyli po prostu zaburzenie ukrwienia choćby ucha wewnętrznego, problemy z transdukcją, czyli przewodzeniem jakby sygnałów nerwowych i również mielizacją, czyli tworzeniem tej osłonki mielinowej, jeśli chodzi o układ nerwowy. Natomiast na pewno to, co bardzo jasno wynika i ma bardzo, bardzo wysoki stopień replikowalności, jeśli chodzi o badania, to, że ogólnie niedoczynność tarczycy jest również jedną z przyczyn powstawania tych szumów usznych. Tak jak w przypadku właśnie tych szumów usznych tętniących, jest to jedna z takich rzeczy, która może nas natchnąć dodatkowo, żeby pójść i zrobić odpowiednią diagnostykę i zobaczyć, czy przypadkiem, jeśli zauważyłeś, że te szumy uszne ci dokuczają, nie występuje u ciebie niedoczynność tarczycy. Oczywiście wtedy, jak to już wielokrotnie mówiłem, nie skupiamy się tylko na szumach usznych. Szumy uszne to jest jeden z potencjalnych symptomów. Patrzymy na klastry symptomów, tak? Czyli wtedy będziesz za wszelką cenę chciał zobaczyć, czy występują u ciebie potencjalne inne symptomy niedoczynności tarczycy. Tak? Bo choćby przybranie na wazę, może zwiększone odczuwanie zimna, niski poziom energii, choćby utrata tutaj tej części bocznej, jeśli chodzi o rzęsy, wypadanie włosów, bla, bla, bla. Jest tego dużo, ale warto jeszcze raz patrzeć klastrami. Idąc dalej, mamy cukrzycę, czyli generalnie choroby metaboliczne, występowanie insulinooporności. Mieliśmy fajną metaanalizę, w skład której wchodziło 12 badań. Metaanaliza, przypomnę, jest to badanie, w którego skład wchodzą inne badania, określona liczba i metaanaliza po prostu próbuje generalizować wnioski płynące z tej określonej liczby badań, żeby zwiększyć siłę wnioskowania statystycznego. Więc w tej metaanalizie uwzględniono w sumie 12 badań i ponad 2 200 000 osób i stwierdzono, że w przypadku cukrzycy o 18%, jeśli chodzi o wartości ryzyka relatywnego, jest zwiększona szansa występowania szumów usznych. Sama cukrzyca, insulinooporność bardzo mocno koreluje z występowaniem chorób układu sercowo-naczyniowego. Także, żeby było jasne, cukrzyca stricte nie wyklucza tego, że będziemy mieć do czynienia również choćby z nadciśnieniem tętniczym. Wręcz drastycznie zwiększa te szanse. Kolejne ciekawe badanie to było badanie kohortowe na grupie osób z cukrzycą w Iranie. Tam w grupie 250 pacjentów u 66, czyli u 26% stwierdzono występowanie szumów usznych, ale aż u 53% całej próby stwierdzono łagodną postać zaburzenia słuchowego. I czynniki powiązane z nasileniem szumów usznych oczywiście to był wiek pacjenta. Im te osoby były starsze, tym większe było nasilenie tego i sam czas trwania cukrzycy, co oczywiście też bardzo ładnie koreluje z występowaniem potencjalnie miażdżycy i nadciśnienia tętniczego. Był natomiast brak istotnych zależności między szumami usznymi a płcią pacjenta, poziomem glukozy nadczo czy poziomem hemoglobiny glikowanej. Co i w tym badaniu opowiadałem, że wbrew pozorom hemoglobina glikowana jest dosyć kiepskim markerem insulinooporności, nawet uwaga, poziom glukozy nadczo jest potencjalnie kiepskim markerem. To, co nas interesuje, to jest jak ciało zachowuje się podczas obciążenia glukozą, czyli nie chodzi o sam test obciążenia glukozą, tylko o spożycie posiłku. Dopiero wtedy bardzo ładnie widać, czy potencjalnie występuje insulinooporność, czy nie, czy również
Tyczy się to oczywiście cukrzycy. Jeśli chodzi o powody tego stanu rzeczy, to sprawdzano to na przykład w jednym z badań. W badaniu wzięło udział 100 osób, 60 osób miało szumy uszne, u 40 osób tych szumów usznych nie stwierdzono i mierzono właśnie przepływ krwi przez różnego rodzaju obszary w mózgu. Dosyć jasno wynikało z tego badania, że szumy uszne wiązały się z obniżonym przepływem krwi, głównie w obszarach słuchowych. I obniżony przepływ krwi w tych regionach był powiązany z gorszym funkcjonowaniem, również poznawczym i uwagą. Znowu nie powinno to dziwić tych badań, które pokazują, że insulinooporność generalnie będzie wpływała również na gorsze funkcjonowanie umysłowe, kognitywnie. Jest całe mnóstwo. Jeszcze raz, im dłużej trwa insulinooporność, tym potencjalnie bardziej ograniczonego tego przepływu krwi możemy się spodziewać i tym samym nasilenia tych szumów usznych. Kolejnym powodem może być niedobór witaminy B12, co jest bardzo ciekawe, ale też nie powinno dziwić, bo przecież witamina B12 ma bardzo znaczący udział w procesach metylacji i również w funkcjonowaniu układu nerwowego. I w jednym z takich badań wzięło udział 113 żołnierzy i okazało się, że wśród tych żołnierzy, którzy odczuwali takie mocne szumy uszne albo nawet upośledzenie funkcjonowania aparatu słuchowego, u 47% stwierdzono niedobory witaminy B12, czyli poziom mniejszy niż 250 pikogramów na mililitr. Nie oznacza to koniecznie, że sama suplementacja z miejsca wyeliminuje ten kłopot, bo jeszcze raz tych przyczyn może być więcej. Natomiast w samym tym badaniu, które właśnie teraz wymieniałem, u 12 pacjentów cofnęły się te szumy uszne po wdrożeniu suplementacji witaminy B12. Jeśli chodzi o kolejny niedobór, to wykazano również w innym badaniu, że niedobór żelaza oraz cynku są również pięknie skorelowane z występowaniem tych szumów usznych. Szczególnie jeśli chodzi o niedobór żelaza, on jest skorelowany właśnie z występowaniem tych szumów usznych tętniących, o których wcześniej mówiłem. No też wspominałem właśnie, że anemia jest jedną z przyczyn. I w badaniu tym pokazano, że anemia z powodu niedoboru żelaza będzie bezpośrednio skorelowana, czy będzie zwiększała szansę występowania szumów usznych o 44%, jeśli chodzi o wartości ryzyka relatywnego, a niedobory cynku o 35%. Znowu na szczęście jest to relatywnie łatwe do zdiagnozowania, bo nawet już zrobienie po prostu podstawowej morfologii powinno nam powiedzieć, czy będą występować kłopoty z niedoborami żelaza. Z cynkiem oczywiście trzeba by robić osobne badanie. Można to potencjalnie zauważyć w morfologii, to jest osobny temat, ale nie zawsze nie ma jednej takiej złotej zasady. No i na końcu zostaje stres. I oczywiście znowu, jak to zawsze w przypadku stresu, muszę przypomnieć, że organizm nie dysponuje praktycznie żadnym mechanizmem rozróżniania rodzajów stresu. O tym był osobny filmik na kanale. Różnego rodzaju stresory, nawet te, które wiele osób uważa za pozytywne, jak choćby nasilona aktywność fizyczna, morsowanie, różnego rodzaju stres termiczny, jak choćby sauny, one mogą nawarstwiać się z typowymi stresorami, jak choćby stres psychologiczny, emocjonalny. Trzeba właśnie o tym pamiętać. Natomiast ogólnie nasilony i długotrwale występujący poziom stresu może nasilać szumy uszne. Nie jest tak, że bardzo często będzie bezpośrednio do nich doprowadzać, czyli będzie przyczyną powstawania, a jeśli występuje już nawet lekkie nasilenie szumów usznych, to różnego rodzaju stresory będą również te, o których wspominałem, papierosy, alkohol, kawa, są w stanie znacząco zwiększyć odczuwanie tych szumów usznych. Pokazywano to m.in. w badaniu, gdzie sprawdzano częstotliwość występowania i nasilenie szumów usznych u osób z zaburzeniami lękowymi i wyszło, że ryzyko, czy częstotliwość występowania szumów usznych u takich osób jest 3,54 razy większe u osób ze stanami lękowymi i zaburzeniami lękowymi niż u osób bez tych zaburzeń. No i oczywiście jeśli chodzi o klasyki, to w tym badaniu stwierdzono również, że dodatkowymi istotnymi czynnikami ryzyka szumów usznych u pacjentów z zaburzeniami lękowymi był wiek więcej niż 60 lat, płetweńskie nadciśnienie i hiperlipidemia. Hiperlipidemia oczywiście bardzo często po prostu jest spowodowana insulinoopornością. Między innymi, o czym nie można zapominać, stąd no właśnie mamy nadciśnienie, mamy insulinooporność, najprawdopodobniej to widzimy w tym badaniu, czyli wszystkie te czynniki, które już omawiałem. I to tyle z mojej strony. Jak zawsze olbrzymie dzięki za towarzyszenie mi i przyswajanie tej całej wiedzy w ramach tego filmiku. Jak zawsze dajcie mi znać, jestem bardzo ciekawy, czy też zauważyliście u siebie występowanie szumów usznych, czy one są nasilone, czy może po prostu tak jak u mnie jest to coś, co teraz na jakiś czas się pojawi, nie jest to nic innego jak po prostu taka mała upierdliwa niedogodność raz na jakiś czas. I najważniejsze,
Czy udało Wam się zidentyfikować przyczyny, szczególnie te, o których mówiłem w filmiku, i czy po ich wyeliminowaniu szumy uszne zniknęły? Jestem tego bardzo ciekaw. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy, kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków samodzielnie, aby przestać non-stop wydać pieniądze na szkoły językowe, aplikacje, podręczniki, korepetycje i tym podobne. Polecam również kurs Kuźnia Ekspertów, czyli Experts Incubator. W tym kursie pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać informacje, tworzyć zrozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę. Absolutnie bezcenne dla każdej osoby, która choćby uczy się, czyli maturzyści, studenci, chce mieć dobre oceny, może dostać stypendium. Dla osób, które mają świetną pracę, ale potrzebują zdać jakieś dodatkowe certyfikacje, zrobić egzaminy, aby dostać podwyżkę. Dla osób, które, no cóż, nie cierpią, nienawidzą swojej pracy, albo zostały zwolnione, no bo teraz szczególnie w erze sztucznej inteligencji to tempo zmian będzie tylko i wyłącznie przybierać. Takie osoby oczywiście muszą przyswoić nowy zestaw kompetencji, żeby znaleźć nową pracę. Kurs również jest jak najbardziej przeznaczony dla takich osób. I na końcu dla osób takich, jak to zawsze mówię, jak ja, które chcą najzwyczajniej w świecie dla samego siebie więcej pamiętać z tego, co czytają i słuchają. Ostatnim kursem, który polecam, jest kurs O jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować i eliminować przyczyny choćby telogenowego wypadania włosów, jak również walczyć z różnego rodzaju upierdliwymi chorobami skóry głowy, takimi jak choćby uporczywy łupież. 3 piosenki rockowe, jak zawsze, przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby nie spędzić czas również po jego wysłuchaniu. Również w tym komentarzu znajdziesz sekcję z literaturą naukową, czyli wszystkie te rzeczy właśnie, o których mówiłem, będą miały tam swoją podkładkę merytoryczną oraz, tak jak mówiłem, w ramach tej bonusowej ciekawostki będzie lista wszystkich leków ototoksycznych, które wymieniłem w tym filmiku, aby można było na spokojnie jeszcze raz przeanalizować, czy może leki, które ty brałeś, czy brałaś, albo bierzesz, nie wpływają negatywnie na twój aparat słuchowy. Z kolei w samym opisie oczywiście są linki m.in. do wszystkich kursów, o których mówiłem, a jest również link do mojego newslettera. Klikając go, wyskakuje okienko, tam można wprowadzić swój adres mailowy i raz na jakiś czas wysyłam tam artykuły powiązane z poprawą pamięci, nauką języków obcych, poprawą swojej produktywności oraz nawet raz na jakiś czas analizą badań naukowych. I na koniec, jeśli spodobały Ci się wszystkie informacje, które podałem, albo przynajmniej duża część informacji, które podałem w tym filmiku i chciałbyś je jak najszybciej przyswoić, to można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patrona kosztuje 40 zł miesięcznie i w jego ramach właśnie można ściągnąć fiszki do tego filmiku i ponad 100, chyba nawet już 40 poprzednich odcinków. Również dla patronów kanału dostępne jest forum prywatne, gdzie można mi zadawać różnego rodzaju pytania, jeśli ktoś ma ochotę, czy chce też mieć pewność otrzymania odpowiedzi na swoje pytania, oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam właśnie najciekawsze jakieś badanie danego tygodnia, często wraz z moim omówieniem i często odniesieniem do innych badań naukowych. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym.